Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w nowym odcinku. Walczymy o szybki zjazd na święta. Jest jeszcze przede mną minimum 2 transporty. Założyłam koszulkę LKW Walter jako dumna, świeża ambasadorka LKW Walter i oczywiście to teraz biorę ładunki z giełdy Load Today LKW Walter. Ja Wam pokażę, jak to działa. Gdybyście chcieli sobie skorzystać, ja do tego Was zachęcam, bo to jest bardzo łatwe i przejrzyste. Wszystko jest za darmo, więc generalnie trzeba się po prostu zarejestrować jako przewoźnik i zostawię Wam tam linka. Giełda jest darmowa, więc to Was nic nie zaboli finansowo, żeby się zalogować i zobaczyć, jakie są stawki. I od razu się widzi ceny. To jest ewenement, że wchodzi się i od razu się widzi ceny. Więc patrzcie, jak ja to będę robić, bo sobie wyczaiłam już przedtem rano ładunek, ale nie wiedziałam, jak mi tutaj pójdzie na rozładunku, więc generalnie to potrzeba było trochę czasu. Więc tak, ja tu jestem zalogowana, więc klikam kłódkę, loguję się, mam wszystko zapisane, więc loguję się i tutaj przechodzimy w bok, jest Load Today Now. Widzicie? To trzeba robić nie z aplikacji, tylko to trzeba robić z poziomu portalu, bo to jest dla przewoźnika, właściciela, szefa. Więc tutaj sobie robię ten Proximity Search, ustawiam sobie datę, że to na dziś, 14. No i teraz sobie muszę wpisać jeszcze skąd oczywiście. Wybieram kraj Niemcy. Zwiększę sobie trochę może zasięg tutaj, bo jeszcze muszę sobie kod wpisać. Mój kod to jest 91 257 Pegnitz. A dobra, dam sobie więcej. I teraz tak, do jakiego kraju? Ja chcę do Austrii, bo mam chyba armatki jeszcze do pozłożenia, więc mega fajnie przed samymi świętami. Jeszcze nie potwierdzone, ale dobra, próbuję. Więc, generalnie to dobra, wezmę cokolwiek, bo przed świętami to już nie ma dużo. To już lepiej się otworzyć na to, żeby zrobić większy podjazd na pusto, ale może zgarnąć lepsze pieniądze, więc patrzmy, co tu jest. Był tutaj taki ładunek w okolice Wiednia i on mi pasuje. Gdzie on tu jest? Tu jest, tylko ja musiałam potwierdzić z LKW Walter, że on rzeczywiście jest możliwy do tego, żeby go wziąć na tandem. Ja jako tandem to ma troszkę gorzej, widzicie, muszę sobie potwierdzać. Muszę wynaleźć odpowiednią osobę w aplikacji za dany kod odpowiedzialną i wtedy tam trzeba się upewnić i już dostałam potwierdzenie, więc potwierdzam. Mega proste, patrzcie. Biorę sobie tylko tak. Sprawdzę sobie, czy to jest jeszcze na pewno to zlecenie, o jakim mówiłam. Jest lekkie, więc mega, nie będzie zakładania pasów. I do tego jeszcze tu pasuje, więc klikam Accept Order i teraz mam tutaj gwarancję ceny na 15 minut. Tutaj potwierdzam blachy. Blachy ja już mam zapamiętane. Wiadomo, że jest tylko Volvi i pleta i naczepa, driver. Tutaj sobie wstępnie bawiłyśmy się, dlatego jest moja siostra, ale wiadomo, że bierzemy tą moją. Mnie w sensie, no i popatrzcie, tutaj już wszystko jest dobrze i akcept. A to jest 16? Jak 16? Jutro to zrobimy. No nic, dobra, to tym bardziej się uwijamy. I patrzcie, order is accepted i jest... No i teraz już przyjdzie zleceniem, więc uwijamy się. O, widzicie, już wyskoczył mail. Wszystko jest gotowe, jedziemy. And you're feeling low, all stressed out with no place to go. You need something to ease your troubled mind. Social media, sleepless night. Znak. Były znaki na naszą firmę. To jest dobrze. To jest dobrze. I wygląda na to, proszę Państwa, że firma, w której będziemy się ładować, jest tutaj po prawej. Lubię firmy, które są na odludziu. Jakoś tak zawsze człowiek ma wtedy nadzieję, że to będzie szybko. Loading, że gdzie? Tam i na lewo jechać? Czy że co? Och, jaka szminka mocna. Tak niby napisane loading tam, ale w sumie to nie czaję do końca, więc się pójdę zapytać na szyjkę. Mikrofon zostawię, żeby się czuli, że jestem szpiegiem. Wiecie, co pierwsze zrobimy?
pozamiatamy. No, szczotka jest tam. To co? Kto pierwszy wchodzi? Ja czy wy? Wy w pierwszy. Desek u góry nie będę ustawiać z tego względu, że nie wiem, jak będą pelety wyglądać. Tak czy inaczej towar jest leciutki, kilka ton waży, więc nie będziemy spinać pasami. Może jest objętościowy wysoki, a może jest niski. Zobaczymy. Dowiemy się na miejscu, wtedy ewentualnie deski dam wyżej. Nie chcę dawać desek wyżej, bo jeżeli będę ładować termatki rzeczywiście później, to będę miała więcej pracy przy rozbieraniu boku, a tam będą boki cały czas. Jezu, ja te spodnie, wiecie Pan, kawą cały czas noszę, ale one są najlepsze. Jest plac cały taki brudny, że normalnie takie coś to się bierze na szufelkę i do kosza na śmieci, ale jesteśmy na placu tak całym w kurzu, że to nic nie zmieni. Jak wyrzucę trochę kurzu, jeszcze te gumy poukładam. Ma być 33 palety, więc mogę sobie zostać tutaj, bo i tak nie będzie pełno. To nie jest typowo tandemowy ładunek. Dobrze, więc teraz idziemy do drugiej części. Drzwi sobie już tak zostawimy. Może nic nie przehaczę. A teraz tu. Kto chętny wziąć szczotkę, trochę porządku porobić? Finito. Chyba już minął czas, żeby się nauczyć karate, kung fu, ninja, coś. Te drzwi tego raczej sobie zamkniemy, bo nie będę widzieć dokładnie, co tam się dzieje. To jest z prawej strony. Gdzieś było ciasno. Jakby ktoś przypadkiem chciał skarżyć na mnie, to taki jest plac. Teraz wierzycie? Tylko już naczepy nie robi roboty, ale grzeje. Ojej, jak sobie leżę i patrzę, jak to wygląda w ogóle. Takie coś. A jaka jest alternatywa? Że tędy. No nic, zobaczymy, którędy pójdziemy. Czy tędy, czy tędy. Tu się zdaje być krótsza na oko. No, ale to jest Praga. No zobaczymy. Okolica Wiedeń do przejechania. No zobaczymy, któryś stąd wjedziemy. Z 590, tu 606. Czy to jest 606, tak? Nie. Tu jest 700. No to 100 km różnicy to robi robotę. No dobrze. Będziemy się martwić później. Jest, ale co tu jest napisane? Gate 7, tak? Dobra, jedziemy. Ale wiecie, jaki przypał? To jest w ogóle niemożliwe, więc wysłał mi akurat dzisiaj Patryk film teraz. Siadłam sobie, wiecie, posprawdzałam. Akurat wysłał gotowy film z Barcelony. Ja sobie myślę, popatrzę, nie? Popatrzę, co tam w tym filmie, jak tam ten film wyszedł. No i słuchajcie, i tam akurat był odcinek z takim sprzętem, nie będę spoilerować. No i ten sprzęt akurat ja tam włączyłam kierunek i on tam robił kierunek i robił pip-pip. No i generalnie po prostu robił hałas. No i jak robił hałas, to był taki jak ten pager. I sobie myślę, kurde, ja w ogóle nie pamiętam, że to tak piszczało, ale no widać, że piszczało, nie zapamiętałam. I tak oglądam, nagle tak, kurczę. A może to był pager i on piszczał dosłownie tak samo. I sobie myślę, kurczę, przegapię swoją kolej, nie? Rampę, ale myślę sobie, takie pagery też zawsze piszczą 2 razy. No i całe szczęście rzeczywiście, że zapiszczał. Tak się chcę śpieszyć na święta do domu. I wtedy się zaoglądałam i wtedy przegapiłam swojego pagera, no widzicie? Więc na magazynie jak pracujecie i dajecie pagery i zgłaszacie kierowcy, żeby już przyjeżdżał, a nie przyjeżdża, no to po prostu pamiętajcie, że może akurat ktoś oglądał film, w którym był akurat taki sam sygnał. Ale dobrze, że jeszcze raz. 7. Oj, szczęśliwa 7. O, ale się kurzę.
Aż nie widać nic w lusterkach. Swoją drogą ciekawe, gdzie ta 7 będzie. A może ona była już tam? Tam też są jakieś rampy. No nic. Ta 6, 7 jest tu. Żeby tu było ciasno między rampami. Chyba jest ciasno. Ale my zrobimy tak. Patrz, prawie że na wprost stoję. Choć już stoi, rampa otworzona. Taki inconvenience. Musimy przez drogę przejechać, dlatego włączyłam awaryjne. Strasznie brudne lustra. Tak sobie to robię asekuracyjnie. Ale żeby przegapić pager. Ja już to słyszałam od ludzi, że jak ja coś oglądam, to jestem strasznie skupiona. Ale żeby przegapić pager, który człowiek zawsze tak czeka. Wygląda na to, że jest idealnie. Idziemy teraz szybciutko ogarniać. Troszkę podjadę. Podnoszę i tak dalej. Robię co trzeba. Zobaczmy, co to będziemy robić. Ładuje mnie pani, więc wiadomo, że będzie dobrze załadowane. 2 palety na raz ładuję po długości, więc będzie szybka akcja. Natomiast powiedziała, że idź sobie na kawę, w aucie posiedzieć, poczekać. Swoją drogą, patrzcie, tu jest moja kabina, a tam jest ich. Ile ja jestem dłuższa. Ile więcej ja mogę zabrać towaru, tak z armatkami na przykład, to ja jestem w stanie wziąć jedną armatkę śnieżną więcej niż taki ten ciągnik. Więc takie coś. Plombę nie zakładamy, więc linki nie trzeba zakładać. To mam to. Wezmę sobie jeszcze, przygotuję pieczątkę. Tu mam pieczątkę. Wszystko mam. Ja jestem zorganizowana tej trasy. Pięknie, pięknie. Zjadłam, witaminy wzięłam. Tyle spraw pozałatwiłam. Serwis dla Volviego załatwiłam. Właśnie, bo wy jeszcze nie wiecie, ale już wam tak powiem, że skoro jestem ambasadorką LKW Walter, to nie jest tak, że ja tylko wam mówię, jeździcie dla LKW Walter, a sama nie tykam. Sama też, widzicie, biorę ładunki od LKW Walter, tak żebym mogła zrozumieć co i jak, widzieć co i jak działa, dobrze wam tłumaczyć. Bo LKW ma całe środowisko tak naprawdę i dla przewoźnika, i dla kierowcy zbudowane. I ten track body i tak dalej. Jest jeszcze całe mnóstwo innych rzeczy, będzie okazja, nie wszystko na raz, oj, może nie będę czasać. Ale chodzi o to po prostu, że ja sama dzwonię i się pytam, czy tu jeszcze coś muszę zrobić, czy to już tyle i tak dalej, i tak dalej. Więc sama jeżdżę, no ale chciałam wam po prostu powiedzieć, a może tak lepiej, uważacie? Że Volvi będzie jeździć teraz na wahadle i zaczyna już tuż przed majowym weekendem i będzie sobie jeździć na wahadle do Oslo. W związku z tym, że będzie jeździć cały czas, tam i z powrotem. Wstępny plan mam taki, że będę jeździć Volvim 2x2 na zmianę z kierowcą. Kierowca agencyjny, bo wiecie jak to u mnie jest. U mnie raz jadę tym, raz tym, więc to ja potrzebuję dużej elastyczności, więc wciąż na razie nie będę zatrudniać kierowcy, bo wciąż jest po prostu wszystko zbyt mało stabilne, jeżeli chodzi o Volvega. No więc Volvi będzie jeździć na wahadle, a skoro będzie jeździć na wahadle na Norwegię, no to też chcę go sprawdzić. Volvi będzie mieć w tym roku w sumie już 4 lata. Przez pierwsze 2 lata, jeżeli chodzi o przyczepę i zabudowę, to był na serwisach na Gniotpolu cały czas, to były obowiązkowe gwarancyjne serwisy. Ostatni rok Volvi, w związku z tym, że ta sytuacja na rynku była jaka była, to on mało jeździł, więc tych kilometrów nie przybyło mi tak w pierwszych 2 latach, więc go nie wysłałam na przegląd, ale teraz sobie myślę, że wyślę go na przegląd, więc to też już załatwione, więc jak skończymy to kółko, to Volvi jedzie do pola, do Gniotpolu przez święta. Będą mieć tydzień chłopaki na to, żeby przyglądać go, tak żebym się czuła pewnie, że wiecie, auto jeździ teraz to, żeby nagle nie wyszło, że poduszka strzeli. 4 lata, auto to myślę, że jeszcze nie, ale aczkolwiek wiecie, takie rzeczy się mogą jak najbardziej zdarzyć. Wszystko się eksploatuje, więc nie chciałam, żeby mi się coś takiego przydarzyło w firmie. Czy kierowcy, czy mi. Kierowca nie będzie poduszki na drodze przecież wymieniać. Ja bym mogła, ale kierowca nie. Mówiłam, że kobieta to szybko zrobi. 10 minut jej to nie zajęło. A co mamy tu za to?
Rękawiczki brudne to już jest znak, że pora do domu wracać. Skończyliśmy. Nie wiem ile to trwało, ale bardzo krótko. Żeby wszystkie załadunki tak trwały, to by było zawaliście. Odjedziemy, zobaczymy czy się tam zmieszczę, czy nie, żeby drzwi zamknąć, ale przynajmniej spróbujemy. Możliwe, że nie. Ale może tak. Co myślicie? Według mnie to się zmieści. Tak to wygląda. Pani nam zapięła rozpórki. Pięknie. Jedziemy. Jeszcze o tym nie można zapomnieć. Jeszcze jedno muszę zrobić, mianowicie odmeldować się tutaj. Więc wchodzimy, jesteśmy tu. Dokumenty mam tutaj. Jest wszystko. Zasięgu tu nie ma, widzicie? Gdzie w ogóle problem jest z tym zasięgiem w Niemczech. Dobrze, potwierdzenie załadunku. Tak jest. No i co? Potwierdzenie odjazdu, nie? Robimy. No i jedziemy dalej. Zapowiada się to dobrze. Jak nam to wyjdzie ostatecznie? Pokaże czas. Teraz tylko nikogo nie przehaczmy. No. Jest 590 do celu generalnie. Nawigacja pokazuje mi 9:30 wieczorem, więc jak dodam do tego plus minus 12 godzin, żeby tam dodać jeszcze po drodze pauzę w środku i jeszcze 9, jakiś ształ, to mi się zdaje, że na lekkości, jak to mówią, 9:30 jutro rano mogę być, więc tak dam znać. I co jeszcze? Chwilkę ujedziemy i wtedy jeszcze raz się upewniam, czy ja dobrze myślę. Generalnie to pewnie bym, widzicie, jest teraz druga i ja normalnie to bym jechała do późna jeszcze bardziej, ale zawsze jest jakieś ale jest zawsze jakieś ale. Ale mam o 18:00 ważne spotkanie i to spotkanie jest na tyle ważne, i na tyle wymagające ode mnie uwagi, że muszę stać. A jak już będę stała, a spotkanie potrwa jakąś godzinę, no to oznacza, że to już nie opłaca później jeszcze jechać. Bo gdzie ja później stanę o tej porze? Zresztą w sumie to wystartowaliśmy dzisiaj. O której myśmy dzisiaj wystartowali? O 5? No to wiecie, od 5 do 6 starczy, nie? 13 godzin akurat. Ale i tak będziemy robić 9, tak żeby jutro jak najszybciej się zrzucić. I wygląda na to, że te armatki to jest ważny temat, w sensie, że będą. Więc zrzucimy to, jedziemy po pierwszą armatkę. Pojedziemy po drugą, albo się uda załadować, albo nie, w drugie miejsce. I wtedy będziemy spać w miejscu załadunku i wtedy jedziemy po kolejną. W końcu już nie pamiętam, czy ma być 3 miejsca, czy 4. Wszystkie w miarę na kupie. Znaczy jedno jest daleko, a reszta na kupie, więc zobaczymy. Gaz! Prysznic w Czechach. Zobaczymy. Pewnie myślałam, że będzie troszkę lepiej. No ale też źle nie jest. No jest trochę brudno, ale przynajmniej jest pościerane. I trochę czysto. Jest nawet taki świeżak. Dobra. W ogóle to dzień dobry. Ale skowronki tak ładnie śpiewają, że stwierdziłam, że zjem śniadanie na zewnątrz. Ładny widok, nie ma słońca. No i tak to jest, przynajmniej ze mną, że jak zjeżdżam do domu, no to już za nic, po prostu nie chce mi się nic robić do jedzenia. Już tylko jem kupowane, bo po prostu ciężko sięgnąć do lodówki, coś zrobić. Pora jest dzisiaj na drugą kawę, ale patrzcie, nie widziałam jeszcze takiego czegoś na stacjach. Może nie zwróciłam uwagi. To są czapy.
Co chwilkę dzisiaj staję, ale sytuacja wygląda tak, że co chwilkę jakieś rzeczy załatwiam i przyszło mi zlecenie na Volvega i widzę, że jest nazwę dane i muszę szybko zareagować. Więc muszę podać dobre dane na wszelki wypadek. I tak mi przyszło do głowy, że kurczę, żeby przypadkiem... Co się po mnie mieści? Kurczę, stanęłam, już muszę dojechać. Żeby przypadkiem zezwolenia też nie były porobione tak nazwę dane. Inaczej niż oni. No dobra, przechodź. Jeżeli tu jest dla ciężarówek, to tu się odbijemy na prawo. Oni odjadą, to ja przyjadę. Także takie coś. No dobrze, zrobione to... Jedziemy dalej. To mój lunch, taki mały. O, patrzcie, coś się przestało. No więc generalnie to jak się robi zimno, to mi się od razu robi głodno, więc... Ojej. Troszkę inna niż w Polsce. Taka... w Polsce lepsza. Ale nie narzekam. O, ciepłe, cieplutkie. No dobra, to już zapomniałam, że jest mocno przykładowe. A to jest niesamowite, bo jak byłam w trasie jeszcze w tamtym tygodniu, to w ogóle nie jadłam na stacjach praktycznie. No dobra, ta jedna pizza. A tak to w ogóle nie miałam ochoty cały czas tylko, żeby jeść z lodówki. A teraz jak już wiecie, zaraz do domu, no to już ani do lodówki nie zaglądam. Nie chce mi się. No, po prostu... nie wychodzi. Pamiętacie, że te wiatraki po prawej to ja przywoziłam? Czy już nie? I teraz dadzą nam albo na prawo, albo jazda dalej. Strzałka gdzie? Na lewo. Strasznie wieje, że chwilami to już jest tak mało przyjemnie. Taki porwisty, 100% boczny wiatr. Wi, trzymaj się. Jakieś dziwne wiatry w tej Austrii. Takie wiatry chyba przywiewają wiosny, natomiast są takie, wiecie, mało pozytywne.
Ja mam tylko 6 ton ładunku i na taki mocny wiatr to nie jest za dużo. I to pomiędzy ekranami tak wieje. Nie bez powodu jest tutaj tyle wiatraków. No dobrze. Tak droga jest puszczona dołem, więc na pewno to pomaga. Gdyby było tak całkiem na wierzchu, to by mogło być niewesoło. Hallo. Hallo. Danke. No przecież oczywiście, że jak chcę wjechać w tą rajkę i się zawrócę, to mi wyjdzie zupełnie inna rajka. Dobra, już zróbmy w tamtą. Więc będę troszkę wystawać, ale niestety tak to jest ten dymem. No więc słuchajcie, już wam robię update, bo wam w ogóle update'u nie zrobię. Ale sprawa ma się na ten moment tak. Raz, że nie udało się przyspieszyć rozładunku. Okazało się, że to jest fiks nad fiksami i nic się nie da z tym zrobić. Dwa, że armatki odpadły. I tak to jest w transporcie. Człowiek planuje, rzeczywistość krzyżuje. No więc ani nie ma armatek, a tu na spokojnie, więc akurat 2 km stąd dosłownie jest rozładunek, więc przyjechałam sobie na LKW-Walter. Akurat będzie bliziutko, więc będę mogła się wyspać. No a teraz już można odpoczywać, więc mogłabym się zacząć pakować do domu, bo po rozładunku jadę do Polski, bo w Polsce zostawiam auto na Gniotpolu na serwis, żeby było posprawdzane. Hamulce, nie hamulce, pneumatyka, zresztą z tego pewnie też jakiś film zrobię, więc wszystko zobaczycie, a póki co to odpoczywamy. Jakbyście tutaj kiedyś byli i mieli jakieś oczekiwania czy coś, to wiedzcie, że tutaj jest restauracja Walter. Jest stołówka, kiedyś wam pokazywałam. Z jednej strony jest stołówka, ale z drugiej strony jest też taka restauracja. W tej restauracji to chyba jednak trzeba zrobić booking, czy jakieś spotkanie, czy coś takiego, ale generalnie wszystko jest bardzo fajnie. Dzień dobry, mamy dzień rozładunku. Piękny dzień, słońce tak świeci z rana. To jest idealny dzień, żeby pojechać, szybko się rozładować i wracać do domu. Więc spałam sobie na noc i tak teraz patrzę, pokażę wam na co patrzę. Bo generalnie to jest 2 km tylko stąd do rozładunku. Mam slot na 9. Jest 8, więc tak sobie myślę, że właśnie już można by było wchodzić, nie? Więc ja wam pokażę, jak to tak u mnie teraz wygląda. Więc wchodzę sobie w swoją aplikację dla kierowcy, transporty. Widzicie, widzę dzisiejszą swoją trasę. Wchodzę tutaj, miejsce rozładunku i patrzę sobie, że tutaj jest adres, ale patrzę też, że jest pineska wyznaczona i tej pineski się będę trzymać, bo jest kilka tych budynków i nie do końca tak jest po numerze i no i w sumie nie wiem, gdzie dokładnie, więc po to jest pineska, więc proszę Państwa. No, lepiej mi było tutaj wyjechać, jak zawsze. No i teoretycznie jesteśmy na miejscu, już wam mówię o co chodzi, bo widzicie, tamten tam pojechał. Może ja źle pojechałam, nie wiem, bo widzicie, nawigacja, tutaj ta aplikacja mi pokazuje, że to jest tutaj. Google, obiekt 2, obiekt 2 pokazywał gdzie indziej, więc czekajcie, bo tutaj trzeba mieć kamizelkę odblaskową, kurtka pójdzie w ruch. Było odblaskowo, więc teraz idę i będę szukać. Jest 8, więc no 10 po 8. Czekajcie, za chwilkę będzie, że będę spóźniona, muszę znaleźć teraz miejsce i się zameldować. Jestem i wam teraz wszystko opowiem. Więc miejsce, w którym pojechaliśmy, to jest miejsce rozładunku. Ale to jest po prostu całe miasto
Rewe, więc ma bardzo dużo różnych magazynów tutaj na strefie. No i Anmeldung, czyli rejestracja jest z 500 metrów dalej, więc jakbyście jechali, to musicie jechać tą główną ulicą, aż zobaczycie Anmeldung, Registration i tak dalej. Są gigantyczne tablice. Jakbyście szukali na Google, to jest gigantyczny parking i tam właśnie chciałam pierwsze jechać, ale poszłam z aplikacją. No więc mam czekać tutaj. Ten parking jest tutaj chyba na jakieś 200 ciężarówek. Gigantyczny. Dostałam też mapę, gdzie mam jechać, ale tak się upewniłam, żeby to było na pewno tam, gdzie rzeczywiście byłam. No i dostałam też pager i będzie dzwonić, a na razie mam czekać tutaj. Takie wielkie firmy potrafią być skomplikowane. Jak człowiek dopiero zaczyna jeździć, to naprawdę może trochę się pogubić i nie wiedzieć, o co chodzi. Ale generalnie zawsze o to chodzi, żeby znaleźć rejestrację, biuro, a później to już dają mapy, nie mapy. Zawsze można poprosić, żeby ci na Google zaznaczyli, więc najważniejsze jest znaleźć ten startowy punkt. Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie intryguje w tej aplikacji, bo chciałam zaznaczyć, że jestem na miejscu rozładunku, ale jest już zaznaczone i to jeszcze wcześniej. Tak to trochę wygląda, że jak zajechaliśmy na to miejsce wskazane przez GPS, tak jakby samo się odznaczyło. Muszę to jeszcze sprawdzić. Też trzeba było mieć ten rozładunek, więc żeby dostać numer referencyjny rozładunku, to wystarczy właśnie, że widzicie, tutaj jest pierwsze to całe odhaczanie, że jesteśmy. Dla nich to jest ważne w kontekście tego. Dok, znaczy 19. Pamiętajcie, że idziemy na 19. Tak to wygląda, widzicie? No dobrze. No to się potwierdza, czy nie? Nie jedziemy, to żeśmy się zabawili. No więc generalnie jest 28, więc jest super terminowo. Chyba mam zabrudzony ten sensor z przodu, bo czasami mi miga. Więc teraz, żeby na pewno tam trafić, dalej sobie włączę o to. Tam były światła, nie światła, więc dobrze. My jesteśmy tu, więc dobrze, tu będziemy jechać. Dla pewności. Jak się rejestrowałam, to ten pan się kilka razy mnie pytał, czy to jest na pewno numer rejestracyjny Volvi. Bo on nigdy w życiu nie widział takiego numeru rejestracyjnego. Ja mówię, bo to jest Name, w sensie, wiecie, to jest jego imię. To jest mój Volvi. Od razu jedziemy na bramkę. Teraz już bez parkingu. 19 jest tu. Jak my tu cofamy na prawą stronę? Idziemy zawracać. Dopiero te logo zobaczyłem! To za pani Iwonka! To ja, no. No, tylko się muszę zawrócić, bo mam tam ciasno rampę, to mi na lewo będzie łatwiej. Aha, no lepiej z lewej strony. No. Dobra. Dzięki, wzajemnie. Myślałam, że będziemy pieprzeć. No widzicie, więc taka specyfika jazdy tandemem. Ja mam ten sprzęg taki, tutaj jeszcze ma takie duże zabezpieczenia obudowane. I ja jak się chcę tak mocniej wyłamać, jak jest mało miejsca do zawrócenia, to ja od razu zaginam to coś, nie? Więc po to mam te czujniki, że mi pomagają wiedzieć, kiedy już jest ten moment przełamania, że będę je zaginać. Ale co myślicie, że nie zagięłam? I tak zagięłam, ale przynajmniej nie tak mocno. Tak widzę właśnie, ja sobie zamówiłam niedobry sprzęt. Znaczy, nie, że niedobry sprzęt, tylko niedobrą kasetę, bo sprzęt to ja już mam zajebisty, pneumatyczny, pięknie działa, natomiast z czym mam problem, to jest właśnie ta kaseta. To, że ona ma takie duże zabezpieczenie do przodu, ja widzę, że w innych tego nie ma. Jakbyście kiedyś sobie zamawiali tandem, no to po prostu wiedzcie, że można sobie zamówić bez tych takich blach z boku. I ja to zamawiałam, że będzie zabezpieczenie, że fajne i tak dalej, ale w tym ostatecznym rozrachunku mi to tylko dodatkowych kosztów dorobiło dużo, bo pamiętacie, że na początku nie wiedziałam, że tak się nie można aż wyłamać i na początku mi to zrobiło szkody, nie? Bo to aż zagięło mi jak się nazywa? Skupmy się teraz, aż zagięło mi, kołucho, o. Nie wiem, ale teraz mi się przypomniało, jak w Toronto, gdzieś to kurde tak cofałam i było
było tak ciasno między ciężarówkami, że jak naczepa trzeba było oczywiście wyjeżdżać pod metro, to było gdzieś chyba w Toronto. Że trzeba było dojeżdżać oczywiście od razu z drzwiami otwartymi w naczepy i to powiedzmy, że nie jest nic specjalnego. Natomiast to, co specjalne było, to, że tam ciężko było wejść między naczepy. Trochę się wyprostujmy. Wchodzi dobrze. Wyprostujmy, żeby tego mana tam nie przehaczyć. Jakoś. Dobrze, to teraz tylko... Dzień dobry Pani. A, dobry. A gdzie tu ofis u nich? Tutaj nie ma. A gdzie ofis? Trzeba wyjechać na drogę Tak. w lewo i tam będzie taka wielka tablica, jakiś kilometr. Rejestracja, anmeldung i tak dalej. Tam jest taki gigantyczny parking na lewo. Bo tam się trzeba zameldować, dostaniesz pager i on ci powie rampę i wtedy przyjedziesz, on ci da mapę też. Ja nie wiem, też tu pierwszy raz jestem, ale tam jest generalnie ten office cały. Tam. Tak, no. Jeżeli kierowców nie ma w autach, to trzeba iść, ale pierwsze jeszcze musimy zrobić, wiecie co. To już nam wyłączę. Idziecie ze mną, czy nie? Cześć! No, ja Cię obczasuję na YouTubie. Jak to, proszę, tutaj funguje? Gdzie się musi załadować? Zameldować? Zameldować, tak. Musisz wyjechać na tą drogę główną, nie? Na tę drogę? Tak, no. Na lewo. Mhm. I tam jedziesz prosto. Wszystkiego Dzięki. dobrego, nie chcę Ci dać. Powodzenia. Dziękuję i Tobie też. A, dzięki bardzo. Nie ma za co. Cześć. Idziemy szukać teraz, gdzie tu trzeba wejść. Mostu jeszcze nie otwieram. Czemu? Ale mi to pachnie, że będę musiała sama rozładowywać. A może nie. Jakby nie było, to trzeba to szybko zrobić i spać. Ja stanęłam. No i trudno. Da? Widzę. Persie? Widzę? No i... Okej. Vielleicht ein bisschen mehr. Ja, zu viel. Zu viel eigentlich. A, okej. Ja, danke. Widzicie? Mówiłam, że będę sama rozładowywać. Rozładowałam przyczepę, teraz otwieramy most. Tak. W tą stronę na moście. Tu się otwieraj. Ja. Jakbyście chcieli mnie zapytać, dlaczego robię to na asfalcie, to w sumie nie wiem, ale stwierdziłam z jakiegoś powodu, że mi będzie tak wygodnie. No więc słuchajcie, jest już wszystko podpisane i teraz robimy to dalej tak. Oni w ogóle nie zainteresowani cemerką. No dobrze, idziemy tu, potwierdzenie rozładunku. Tak. O, dałam 00. No dobrze, i teraz robimy, skanujemy. Good. Done. Załadujemy już wszystko. Czysta kamera? Czysta. Tu jeszcze takie coś. W ogóle to paletę załadowałam, wiecie? Pierwszy raz w życiu chyba, ale już tutaj od razu zrzucam. W punkcie obok. No i pięknie. Mapy nie potrzeba.
Mapę damy na koniec, żeby nam się papiery nie rozpadały. No i dajemy wyślij teraz. Dobrze, poszło. Dobrze, wszystko na zielono. Przesłanie zakończone, wszystkie dokumenty zostały przekazane prawidłowo. O, 40 punktów dla transferu dokumentów przewozowych. I teraz, jak już ja mam tutaj wszystko, dokumenty w trakcie przetwarzania, teraz jak już mam wszystko tutaj porobione, to za chwilkę już mi sama się automatycznie zrobi nota uznaniowa, czyli po prostu, że oni mi zapłacą pieniądze. Więc nie wystawiam faktur. Przy ostatnim ładunku przyszło w ciągu pół godziny bodajże chyba już. Salzburger A10 Grauautobahn Richtung Salzburg. Vor dem Trauntunnel wird der Verkehr ca. eine halbe Stunde lang angehalten. Große No to teraz oficjalnie placki. Dzień dobry. Dzień dobry Pani Iwono, Dzień witamy dobry. w firmie GT Trailers. Dziękuję. W czym mogę Pani pomóc? Volvi już 2 lata nie był przeglądany, bo tak wcześniej od początku robiłam u Was serwisy gwarancyjne, ale ten ostatni rok był taki trochę wolniejszy, no ale teraz będzie jeździć na Norwegię na linii, to chciałabym, żeby był pewny. Oczywiście. Nasi pracownicy sprawdzą wszystkie połączenia na ramię, żeby mieć pewność, że nie ma żadnych luzów na połączeniach śrubowych. Sprawdzimy również moment dokręcenia kół, połączenie przyczepy z samochodem, czyli wszystkie luzy na sprzęgu. Sprawdzimy, czy nic się tutaj nie dzieje. Podobnie z połączeniami przewodów elektrycznych i pneumatycznych. Zabezpieczymy tutaj preparatem, który wypiera wodę z wtyczek. Tu mam taką pamiątkę po jeździe na lodowiec austriacki. Myślę, że to nie wymaga wymiany profili drzwiowych. Zajmiemy się tym, żeby to optycznie ładnie wyglądało, czyli zamalujemy te uszkodzenia na serwisie. Jeżeli chodzi o przyczepę, pracownicy standardowo na takim przeglądzie sprawdzają cały układ pneumatyczny oraz elektryczny, Super. żeby mieć pewność, że tutaj wszystko działa. Sprawdzimy też okładziny hamulcowe i tarcze oczywiście. Tak samo moment dokręcenia kół. Oczywiście takie rzeczy, jak tutaj widzimy na plandece, zostaną poprawione. To Tam pamiątka z cofania, znaczy nie mojego. Tam na wyjątkowo. dachu jeszcze zauważyłem, że ma Pani również poderwaną plandekę, także dogrzejemy to wszystko. Prawdopodobnie doszło tutaj do jakiegoś kolizji z gałęziami. Jeżeli chodzi o tył, Zderzak jest cały, o dziwo. tutaj wszystko wygląda w porządku, tak? No. Tam leciutko nam się odkleja chyba grafika, to także też się tym zajmiemy. I oczywiście standardowo przesmarujemy wszystkie elementy, które wymagają takiej konserwacji na bieżąco. No to super, super. Cieszę się. Nie chciałabym, żeby miała jakiś strzał poduszki na drodze, albo żeby się okazało, że z hamulcami coś nie tak. W Oczywiście. Norwegii to by dużo kosztowało, czuję. Zapraszam na serwis. Dziękuję. No i to już tyle w tym odcinku. Zasubskrybuj kanał, jeśli tego jeszcze nie robisz. To darmowe. Na koniec bardzo chcę podziękować wspierającym kanał. Matthias Kunkel, Michał Chojnacki, Graham Robinson, Adelmo Filo, Dobos M. Tsaba, Franz Zeitz, Ariel Karp, Alex Mici, Esteves, DJ De Koning, Pepe, Kevin Rafferty,